Ja przez lata pracy z firmami produkcyjnymi widziałem wiele prób cyfryzacji. Bardzo często są to wielkie plany, czasami spektakularne plany, które kończą się frustracją tego zespołu produkcyjnego i w efekcie finalnym powrotem do starych narzędzi, do starych nawyków i do starych metod, które działały w przeszłości. Dlatego też z dużą ciekawością przyglądam się takim rozwiązaniom, które próbują przełamać ten schemat działania i mam wrażenie, że Vizix ze swoim Factory Plus jest właśnie takim rozwiązaniem, które próbuje w pewien sposób uprościć, ale również też skrócić ten czas od pomysłu na MES do efektywnego wykorzystania tego systemu. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Nowak, CEO Vizix, założyciel tej firmy, ale równocześnie też prowadzący kanał IT w produkcji. Dzień dobry, Marcinie. Witam naszych słuchaczy, widzów. Witam Ciebie, Jacek. Cześć. Zacznijmy może tak. Zanim przejdziemy do konkretów, zanim przejdziemy do jakby mięsa naszej dzisiejszej rozmowy, ja chciałbym zapytać, co z perspektywy producenta oprogramowania, ale też takiego obserwatora rynku, wyróżnia wasze podejście na tle bardziej tradycyjnych, ciężkich systemów MES? Dzięki za to pytanie. Generalnie pomysł na aplikację powstał gdzieś tam w roku 2017-2018. Taka jest tego geneza. I początkowo naszym założeniem było to, żeby stworzyć prosty system adresowany głównie do sektora MŚP. No bo wychodziliśmy z takiego założenia, że duże firmy, korporacje mają gdzieś tam te narzędzia, tak? Chociażby tutaj z flagowym SAP-em bardzo często odmienianym przez Mhm. wszystkie przypadki. Natomiast firmy kilkunasto, kilkudziesięcioosobowe są tutaj jakby bardzo często zostawione same sobie. No i tam po prostu albo króluje Excel w najlepszym przypadku, albo, co mogę powiedzieć, nawet tak się dzieje do dzisiaj, nie ma Excela i wszystko jest po prostu na kartkach papieru i brzydko mówiąc na gębę, tak? To cała ta organizacja produkcji. Więc wyszliśmy z takim założeniem, że będzie proste narzędzie, które właściwie będzie mógł wdrożyć sobie samodzielnie. Natomiast w toku działania tutaj naszego biznesu okazało się, że ta strategia też nie do końca działa, bo narzędzie było dobrze odbierane, z prostym interfejsem, podobało się, tak, i gdzieś tam na tych prezentacjach naszych, gdzie pokazywaliśmy, jak to działa, wszyscy mówili: "Fajnie, fajnie", ale później i tak tego nie wdrażali. I to był największy Mhm. tutaj ból tego wszystkiego. Więc w ostatnim czasie trochę zmieniliśmy nasze podejście do całej sprawy, i po to, żeby właścicielowi dać jasną odpowiedź, czy to jest narzędzie dla mnie i czy powinniśmy dalej w to inwestować, czy powinniśmy wiązać się długoterminowo z tym dostawcą, robimy coś takiego jak wdrożenie pilotażowe. Czyli zakładamy, że w takiej kilkudziesięcioosobowej firmie my jesteśmy w stanie przez 14 dni przyjechać do tej firmy, uruchomić system na jakimś, powiedzmy, wycinku, na jakimś obszarze, tak, działalności firmy, na, powiedzmy, kilku stanowiskach, zmapować dobrze ich procesy produkcyjne, też jakby na funkcjonalności systemu, przeszkolić kilku, powiedzmy, operatorów, którzy gdzieś tam z doświadczenia właściciela wiemy, że sobie poradzą, tak, że są jakby takimi early adopterami takich rzeczy. I po tych 14 dniach możemy pokazać właścicielowi na realnych danych, czy to, co zrobiliśmy, jest ok, czy jak gdyby oczekujemy czegoś zupełnie innego, system się nie sprawdza. No i my taki raport końcowy przygotowujemy, tak, z jakimiś rekomendacjami, co dalej, i wtedy taka firma może sobie szukać po prostu innego rozwiązania. Moim zdaniem jakby to jest uczciwe podejście. Mhm. W jaki sposób udaje wam się osiągnąć taki szybki czas tego pilotażu? Zaledwie w 14 dni jesteście w stanie przygotować takie środowisko. I jak to robicie? Czy to jest tak, że zawsze taki pilotaż rozpoczyna się od przyjazdu do siedziby klienta? Mamy generalnie też taką opcję online, Mhm. natomiast szczerze powiem, że chyba będziemy z niej rezygnować. W zasadzie jakby nigdy chyba
tej opcji online nie użyliśmy, mamy ją w ofercie, ale moim zdaniem to się nie sprawdzi moim zdaniem trzeba po prostu przyjechać na taką produkcję, inaczej nie da się tego wykonać. Mamy taki bardzo intensywny dzień z właścicielem, z całym managementem firmy, żeby zrozumieć ich sytuację, ich największe jakby problemy, bolączki, tak, z którymi się borykają, żeby wiedzieli, gdzie jakby implementować ten system, gdzie są jakby nisko wiszące owoce, tak, żeby mieć jakby szybki tutaj zysk, tak, szybką wartość dodaną z tego wdrożenia. Więc po takim dniu jakby jesteśmy w stanie wstępnie przeszkolić tych powiedzmy 3-4 operatorów i powiedzmy jakiś proces tej firmy spróbować zinformatyzować. W kolejnych dniach już wtedy online'owo, tak, koordynujemy całe to wdrożenie. Oczywiście po stronie klienta też musi być osoba, która z nami gra do jednej bramki. To nie wydarzy się samo. I to musi być osoba, która sporo tego czasu sobie zagospodaruje. I przez te kilkanaście dni koordynujemy całe wdrożenie, dodając zlecenia, produkty i tak dalej i jesteśmy w stanie taką aplikację uruchomić. No wynika to po prostu też jakby z prostoty samego systemu, tak, tak naprawdę po głębszym zastanowieniu to nie ma tam jakiejś wielkiej filozofii i większość ludzi gdzieś tam szybko to panuje. Nawiązałeś do prostoty tego systemu. Czy wy działacie tylko i wyłącznie w modelu SaaS, czy macie też jakieś rozwiązania, które instalujecie bezpośrednio u klienta na serwerze? Generalnie podstawowym naszym modelem działania jest SaaS, no i tu można jakby podejść do tego tematu trochę dwojako. Jeżeli chodzi o samą instalację, infrastrukturę, no to tutaj albo klienci korzystają z naszego rozwiązania serwerowego, tak, jakby wspólnego dla wszystkich klientów, czyli takim typowym modelu SaaS. Natomiast mamy również klientów, często gdzieś tam większych, tak, którzy życzą sobie instalacji na ich własnej infrastrukturze. I też dopuszczamy taką opcję. Natomiast jeżeli chodzi o model finansowy rozliczeń, tak, to wtedy jakby zawsze bazujemy tutaj na rozliczeniu abonamentowym. Z mojego doświadczenia wynika, że firmy bardzo często boją się z jednej strony o bezpieczeństwo danych, z drugiej strony o stabilność takiego rozwiązania. I jak tutaj przekonujecie menedżerów MŚP do tego, że SaaS czy rozwiązanie takie chmurowe jest czymś, co ma prawo zadziałać w produkcji? Powiem szczerze, że parę lat temu, gdy zaczynaliśmy, był z tym większy problem i większe obawy. Obecnie mało kto zgłasza takie gdzieś tam sugestie, że chcieliby to kupić na własność, gdzieś tam mieć u siebie i tak dalej. Wydaje mi się, że ludzie doceniają to, że mają jakby w tej cenie wszystko, tak? Bo mają aktualizację systemu, mają pełne wsparcie z naszej strony, zarówno od takiej strony wdrożeniowej, czyli każdy klient ma swojego takiego wdrożeniowca, opiekuna, który odpowiada na jego pytania, pomaga mu, jeżeli coś jest niejasne. Dodatkowo, jeżeli coś jest nie tak z aplikacją, to zawsze jest jeden programista na dyżurze, który też pomaga tutaj w razie czego pewne problemy rozwiązywać. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to moim zdaniem ten data center, z którego my korzystamy, jest prowadzony przez firmę, która zajmuje się tylko tutaj tym, tak, jest to profesjonalna serwerownia. I moim zdaniem większe zaufanie tutaj pokładałbym w takim rozwiązaniu niż w utrzymywaniu gdzieś tam swojej lokalnej infrastruktury. Często gdzieś tam z informatykiem, który do tego podchodzi tam zdalnie, tak, na jakąś tam część etatu. Jest to jakby firma klienta jest jedną z wielu, którymi się zajmuje. Nie mówię, że tam zawsze są jakieś problemy z bezpieczeństwem, ale ja generalnie ufałbym bardziej takim profesjonalnym serwerowniom i wielu ludzi też podchodzi do tego tematu w ten sposób. Nie chcą jak gdyby mieć tego całego zaplecza po swojej stronie, chcą dostać tylko przeglądarkę, adres, logują się, działają. Wolą to outsourcować i mieć dostęp do systemu od razu od pierwszego dnia. Okej. Ja obserwuję od pewnego czasu, to już jest dość długo, że coraz więcej menedżerów z mniejszych firm pyta o MES. Co według ciebie jest takim głównym motorem tej zmiany?
Czy to jest jakaś presja rynku, koszty być może, a może po prostu zmiana pokoleniowa? Nie wiem, jakie są twoje obserwacje w tym obszarze? Na pewno z biegiem lat, jakby właściciele, prezesi takich firm i też jakby menedżerowie gdzieś tam często wydelegowani przez nich, żeby takie rozwiązanie znaleźć, coraz częściej szukają, tego typu rozwiązań. Wydaje mi się, że wiele osób, jakby wiele firm ma już za sobą pewnego rodzaju transformację cyfrową, zrobioną na początku lat 2000, też często gdzieś tam w latach 90. większe organizacje. I widzi jakby problemy wynikające z tego, że zakupili jakiś system ERP, często wydali na to bardzo duże pieniądze i ten system albo w ogóle leży w szufladzie, jest jakby nieużywany albo w małym stopniu używany. Produkcja ma swojego Excela, dział magazynu ma swojego Excela, tak? I jakby wydaje mi się, że część osób już jest trochę zrażona do tego typu rozwiązań takich molochowych. Natomiast Mhm. presja rynku, presja kosztowa, presja jakby kosztów zatrudnienia, tego, żeby produkować optymalnie, żeby zamówienie dowozić terminowo, zmusza ich jednak, że coś muszą mieć. Muszą mieć jakieś rozwiązanie. Mhm. Wielu menedżerów wie, że ERP nie do końca odpowiada na te potrzeby. Kiedyś miałem rozmowę na jednym z takich networkingów z jednym właścicielem firmy z branży CNC i on pytał mnie wprost: Panie Marcinie, a jaki pan zna system ERP, który schodzi na produkcję? Prawdę mówiąc, nie potrafiłem za bardzo na to pytanie odpowiedzieć, nie? Więc oni, ci prezesi zdają sobie sprawę z tego, że to produkcja, magazyn to są te obszary, w których należy szukać optymalizacji oszczędności, a nie do końca system ERP, który odpowiada za faktury. Oczywiście to też jest ważne, podatki, faktury i tak dalej, ale to produkcja i magazyn są sercem firmy i tym, co daje wartość dodaną. Plus to, co powiedziałeś też, wchodzi Mhm. nowe pokolenie menedżerów. Oni nie chcą mieć Excela, tylko chcą mieć aplikację w czasie rzeczywistym do poklikania, tak, 2 razy kliknę, chcę dostać informacje, które mnie interesują. Mhm. I ja mam też wrażenie, że taka decyzja o wdrożeniu MES rzadko jest proaktywna. To zazwyczaj jest jednak reakcja na pewien ból, który staje się nie do zniesienia. Widziałem firmy tonące w arkuszach, wspomnianych przez ciebie arkuszach Excel, gdzie planista produkcji staje się z jednej strony bohaterem, który jest jako jedyny w stanie ogarnąć ten chaos, ale też z drugiej strony wąskim gardłem całej firmy, bo jeżeli idzie na urlop, to firma jest w stanie się zatrzymać całkowicie z powodu braku takiego ogarniacza. I chciałbym zapytać tutaj, jak to wygląda z waszej perspektywy? Z jakimi konkretnymi, powtarzającymi się problemami trafiają do was klienci? Co jest tym takim ostatecznym impulsem, który powoduje, że oni decydują się na wdrożenie systemu MES typowo, i co jest dla nich takim, nazwijmy to, największym sygnałem do tego, że zmiana musi nastąpić właśnie teraz? Są jakby różne grupy klientów, tak? Jedni przychodzą i jakby mówią jakby coś w stylu, no generalnie mamy XXI wiek i fajnie byłoby mieć to w aplikacji, tak? Natomiast gdzieś tam po głębszym dopytaniu wychodzą prawdziwe problemy, tak? Nikt nie wykłada pieniędzy na MES tylko po to, żeby mieć fajną aplikację do poklikania. Eee, Często jest to jakiś taki trigger na zasadzie jakieś zamówienie zostanie zgubione albo następuje reklamacja czy jakieś straty finansowe w firmie. Właściciel zdenerwuje się, tak? Muszę zrobić z tym porządek. Dzwoni na przykład do nas, tak? OK, wdrażamy system. Po czym po jakimś czasie widzi, że to nie 2 kliknięcia myszką, że to cała zmiana organizacyjna i stwierdza, że OK, w sumie nie jest tak źle, dobra, jakoś tam pożyjemy i sprawa gdzieś tam się rozpływa. Mamy wielu klientów, którzy do nas wracają po roku, po 2 od pierwszego kontaktu. Ostatnio zgłosił nas klient po 5 latach. I trochę jak gdyby tutaj mówi do mnie, że no, firma urosła mu tam z 5 do 40 osób i on już po prostu nie daje rady, tak? I mówi do mnie: Panie Marcinie, gdyby pan teraz mi się zapytał, czy jesteśmy w stanie przyjąć jakieś nowe zamówienie od klienta, to ja nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Więc właściciele widzą tego typu problemy, mm,
No, ale często już wtedy straty finansowe zostały poniesione i budzą się troszkę za późno, nie? Natomiast, Mhm. moim zdaniem to, co najbardziej jak gdyby uwidacznia im, to, że musi zajść jakaś zmiana, no to są po prostu finanse, tak? Czyli marża. Właściciel, obserwując, krótko mówiąc, swój stan konta, widzi, że tych pieniędzy nie ma tyle, ile on by sobie wyobrażał, że powinno być, tak? Czyli mamy fajnych klientów, fajne Mhm. zamówienia, powinno być z tego dużo kasy, a jednak tej kasy nie ma tyle, ile według niego powinno być, nie? Więc gdzieś te pieniądze wyciekają, nie? No i wtedy zaczyna się szukanie gdzie, tak? Nie ma narzędzia, nie ma danych w ogóle, tak? Żeby powiedzieć, że to stanowisko jest wąskim gardłem. Albo marnotrawimy surowiec, nie? Więc, potrzeba takiego nadzoru, monitorowania jest tym triggerem najczęściej, który, mm, wymusza jakby szukanie jakiegoś rozwiązania, nie? Mhm. Zapytam może też troszkę przewrotnie. Czy zdarza wam się odradzać wdrożenie? Jak wygląda u was taki proces diagnozy i czy pomagacie również zrozumieć klientom, że sam system nie rozwiąże problemów, jeżeli nie uporządkują najpierw swoich procesów? To jest tak u nas, że między innymi po to robimy ten pilotaż, żeby poznać tą firmę, jak to wszystko tam wygląda, pod spodem. Nie jesteśmy w stanie oczywiście tego zrobić, online. Poznajemy właściciela. Właściciel, prosimy go, żeby wyznaczył taką osobę, która będzie liderem zmiany, która będzie koordynowała to wdrożenie. Niestety często właściciele, tak jak, w 1 z 10 mówią: "Biorę to na siebie". I Mhm. wtedy, często nie rekomendujemy tego podejścia, no bo wiemy, jak wygląda rzeczywistość takiego, właściciela firmy produkcyjnej. On nie ma czasu, żeby wyciąć sobie 4 czy tam 3 godziny, 4 godziny dziennie, na wdrażanie programu, chodzenie po ludziach, patrzenie, czy oni klikają, czy nie klikają. Więc jeżeli, nie jesteśmy w stanie znaleźć takiej osoby, która jest w stanie poświęcić po stronie klienta ten czas, no to często staramy się po prostu odradzać, bo wiemy, że to się po prostu źle skończy. Właściciel wyda pieniądze i nic z tego nie będzie miał, a my będziemy mieli po prostu gorszą opinię na zasadzie takiej: "O, wdrażałem i się nie udało", nie? Mimo że nie była, powiedzmy, wina z naszej strony, program jest okej, tak, no to jakby wdrożenie się nie udało. Po drugie, jakby często ludzie, nie mając świadomości, jakby prezesi czy tam, menedżerowie, którzy do nas przychodzą, nie mają świadomości jak gdyby czego tak naprawdę potrzebują, chcą wykonać skok na głęboką wodę i od razu zinformatyzować wszystkie obszary w firmie, tak? Czy wdrażamy wielkiego ERP-a, tak, wyceny, ofertowanie, sprzedaż, produkcja, magazyn, wszystko, po prostu wszystko, tak? Też wiemy, że taki skok na głęboką wodę się najprawdopodobniej nie uda i rekomendujemy wtedy albo poszukanie sobie innego rozwiązania, bo my jakby mówimy wprost. My jesteśmy od produkcji, od magazynu, my nie jesteśmy systemem, ERP. Albo podejście takie, że, chcę mieć system, który mi zaplanuje wszystko automatycznie na 2 kliki, tak? Bez świadomości tego, że taki system klasy APS potrzebuje wielkiego Mhm. zestawu danych, którym, trzeba go nakarmić, po to, żeby jakieś sensowne dane można było później z niego odczytywać, nie? Więc gdzieś tam jest taka świadomość, że no mamy XXI wiek, no to nie wiem, AI powinno samo te dane chyba zebrać i ja tylko włączam wykres i widzę, nie? Więc tutaj jakby nie pomożemy. No i Mhm. też w sytuacjach takich, kiedy widzimy, że no funkcjonalność, której oczekuje taki właściciel, mocno rozmija się z tym, co my oferujemy, nie? Ostatnio mieliśmy właśnie taką sytuację, gdzie też firma pytała, a taki moduł, a do prognozowania, a jakiś inny. I generalnie gdzieś tam zrobiliśmy jakąś wycenę, ale w sumie cieszę się, dobrze jak się stało, że właściwie poszukał sobie innego rozwiązania. Tak jak mówię, my chcemy się skupiać na produkcji, na magazynie, a nie być systemem, od wszystkiego, nie? Bo jakby wiadomo, jak coś jest od wszystkiego, no to nie jest w stanie robić wszystkiego w wysokiej jakości. Mhm. Jasne, jasne. Kiedy zapadnie już decyzja o tym, że mamy budżet, mamy wybrany system, wielu menedżerów myśli, że najgorsze jest już za nimi. Z mojej perspektywy z kolei to dopiero tutaj zaczynają się prawdziwe schody, bo o ile technologię można sobie kupić, to takie zaangażowanie zespołu nie jest czymś, co jesteśmy w stanie od razu zwyciężyć. I widziałem projekty, które nie poległy na tym, że nie udało się zintegrować systemu MES z systemem ERP, ale poległy dlatego, że
zespół operatorów pokazał tak duży opór wobec tej zmiany. Powiedz proszę, jakie wy macie sposoby na przełamanie tego oporu i przekonanie zespołu produkcyjnego, że system MES to narzędzie, które ma im pomóc, a nie patrzeć im na ręce i ich kontrolować? Tak, no to jest na pewno bardzo duży problem w organizacjach, żeby wprowadzić taką zmianę. No i to nie jest tak, że system jest dla jednej czy dwóch osób, tylko przynajmniej w naszym przypadku cała wartość dodana wynika z tego, że ci operatorzy sumiennie, z dyscypliną wprowadzają te dane, które budują nam obraz całej sytuacji. Więc z mojego doświadczenia Mhm. wynika, że ci ludzie na produkcji, operatorzy tych maszyn, którzy korzystają z systemu, dzielą się na trzy grupy. Pierwsza grupa to są entuzjaści, tak, którzy podchodzą z bardzo dużą, jakby z bardzo dużym entuzjazmem do tego, tak, fajnie, system i tak dalej, widziałem to w innej firmie, już kiedyś na takim rozwiązaniu pracowałem. Skoro tutaj coś takiego wdrażamy, to widzę, że firma jest innowacyjna, tak, prezes inwestuje, fajnie, to będzie jakby większy porządek, nie? Druga grupa jest taka, która podchodzi do tego trochę neutralnie, nie? Mamy klikać? Dobra, będziemy klikać, nie? Ale jakby nie sprawiają oporu, tak? Skoro jest takie polecenie służbowe, no to oni po prostu je wykonają i będą to raportować, nie? No i oczywiście jest grupa, która stawia jakiś tam opór. Pojawiają się takie sugestie, że a po co, już kiedyś coś wdrażaliśmy i to nie wyszło, znowu jakieś głupoty wymyślajcie i tak dalej. Mm, Albo wprost mówią, że oni tego nie będą klikać. No i wtedy jak gdyby co możemy tutaj zrobić? Przede wszystkim możemy pokazać im tak naprawdę zakres ich obowiązków. Ostatnio mieliśmy taką sytuację w jednej firmie z branży drukarskiej. Schodzimy na produkcję, tak, stanowisko druk offsetowy. Jakby już widzieliśmy tutaj też z Filipem, że pan jest do nas nastawiony trochę z takim dystansem. No, wiadomo, jest zajęty też swoją pracą, więc gdzieś tam nie jest zbyt zainteresowany tym, żeby jakby w trakcie pracy ktoś mu przeszkadzał. Byliśmy tam razem z właścicielem, tak, właściciel mówi jakby cel tego, po co to wszystko tutaj organizujemy, że on musi mieć widoczność tego, co się dzieje na dole na produkcji u siebie do góry w biurze, musi mieć jakby spływ tej informacji. No i mówimy tutaj, poprosimy pana dosłownie na 5 minut, tak, pokażemy jak to wszystko wygląda. Pokazaliśmy ten nasz panel meldunkowy faktory i mówię tak, starałem się jak gdyby pokazać minimalny zakres, który od niego jest wymagany, tak? Czyli tu ma pan breloczek do logowania, przykłada pan, loguje się do systemu, tu ma pan listę zleceń przydzielonych do pana stanowiska. Jedyne co pan robi, to gdy pan skończy pracę, klika zakończ. Jego reakcja? Mhm. To luks. Bo on się bał tego, że we wcześniejszej firmie miał do wypełnienia jakieś skomplikowane formularze w jakichś wielkich systemach. Często gdzieś tam coś źle wypełnił, to dostawał za to w cudzysłowie po łapach. No a tutaj pokazaliśmy mu, że Mhm. to jest po prostu tak banalne, że nie może być jeszcze prostsze, tak? Tabelka, masz zrobić to i to w takiej kolejności, tak jak ci to menedżer ustawił. Jedyne co robisz, to klikasz zakończ, gdy faktycznie pracę zakończysz, nie? Jeżeli ten etap przejdziemy, no to prosimy go, słuchaj, wiesz co, byłoby fajnie jeszcze zmniejszyć czas tych operacji. Tak jakbyś klikał jeszcze na początku, jak rozpoczynasz tę operację i na końcu, no to było już w ogóle super, nie? No i jakby trzecia rzecz to jest raportowanie zużycia materiału, jeżeli to stanowisko faktycznie gdzieś tam ma taką opcję włączoną. Także moim zdaniem przełamanie często właśnie takich barier i strachu takiego, że jejku, tutaj będzie jakiś wielki formularz, ja nie będę miał tego wypełnić, tak, będę tracił na to bardzo dużo czasu, a tu robota czeka, pokazuje, że no, tym ludziom nie taki diabeł straszny, jak go malują, nie? Oczywiście gdzieś tam zdarzają Mhm. się osoby bardzo uparte, które powiedzą nie i koniec, ale one też z czasem widząc, że inni jakby opanowali, no to też nie chcą być ostatnimi, którzy tego nie robią i gdzieś tam sami przychodzą. Ty, a pokaż jak tu się klika, to a gdzie mogę ten schemat załącznika zobaczyć, nie? No tu sobie klikasz i masz, nie? Aha, dobra, no to ja już wiem, nie? Do tego jeszcze dajemy takie ściągawki, tak? Czyli ma dosłownie jednej małej karteczce, można sobie je przykleić gdzieś to na swoją maszynę, tak? Taką ściągawkę. Jeżeli czegoś pan operator zapomni, no to po prostu sobie zerknie i nie musi gdzieś tam mieć takiego skrępowania, że kurczę, ja to jestem jakiś zacofany w rozwoju, tak? Wszyscy klikają na tych tabletach, a ja nie umiem i jakby nie chcę też wyjść ze swojej strefy komfortu.
przyznać się, że dla mnie to jest jakieś trudne, nie? Także są absolutnie sposoby, żeby to przezwyciężyć, nie? I myślę, że to też jest świetny sygnał, który pokazuje, że prostota interfejsu użytkownika jest w stanie się przełożyć na szybką adaptację użytkowników do tego systemu i przejścia na nową metodę pracy. To jest na pewno coś, co trzeba sobie zapisać gdzieś tam na marginesie i o tym koniecznie pamiętać. Okej. Integracja MES traktowana jest w tych projektach, w których ja do tej pory uczestniczyłem, jako taki święty gral. Tutaj jakby bez dobrej integracji systemu MES z jakby nie było nadrzędnym systemem ERP, taki projekt zazwyczaj się nie udaje bądź nie może obyć. Jak wy do tego podchodzicie? Czy macie przykłady firm, gdzie integrujecie się również z jakimś ERP-em? Tak, mamy takie przykłady. Tutaj pozwolę sobie trochę się z tobą nie zgodzić. Moim zdaniem integracja tak, na pewno jest to bardzo, bardzo ważne, żeby był przepływ informacji i żeby te wszystkie systemy dziedzinowe, też gdzieś tam CRM, czy program do wystawiania faktur, czy do jakiegoś tam ofertowania, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Natomiast moim zdaniem nie powinniśmy wdrożenia jakby MES-a od tego zaczynać. Czyli skupmy się na tym, Mhm. żeby wyciągnąć właśnie te dane z produkcji, policzyć sobie wskaźniki, wreszcie dać menedżerom produkcji ogląd sytuacji, co tam się na tej produkcji faktycznie dzieje, jakieś proste wrażenie do zarządzania, a dopiero w kolejnym etapie myślmy o tym, żeby tą pracę zoptymalizować, żeby na przykład nie trzeba było wprowadzać zamówienia dwukrotnie. Często jest tak, że przygotowujemy się do wdrożenia, właściciel jest na tak, ludzie z produkcji są na tak i przychodzi księgowa i mówi, a ja nie będę tego 2 razy wprowadzała do systemu. Że jakby zamówienia w jednym i w drugim, nie? I często No gdzieś tak. tam pojawia się ten opór faktycznie pojawia się ten temat integracji. Jakby z naszego punktu widzenia my robimy takie integracje zawsze dedykowane pod klucz, nie? Jakby nie jesteśmy firmą, która tylko dostarcza Mhm. oprogramowanie, ale firmą, która to oprogramowanie tworzy. Więc my mamy swoich tutaj programistów on-site, którzy są w stanie z tym programem zrobić w zasadzie wszystko, tak? Robiliśmy na przykład integrację z rozwiązaniem Asseco SoftLab dla jednego z naszych klientów. Natomiast z tego też często powodu, że faktory z aplikacją webową, a wiele z rozwiązań ERP to nadal są takie aplikacje, nazwijmy to desktopowe, które są instalowane po prostu gdzieś na komputerach, no to taka integracja od razu nas wymusza konieczność postawienia faktory również w lokalnej infrastrukturze tej firmy. Co też jakby zwiększa koszty całego wdrożenia i tak dalej, nie? Jakby da się oczywiście to wdrożyć, natomiast ja zawsze klientom mówię, żeby mm, nie rozważyli tego jako super priorytet, tak? My dajemy im tą pewność, że jeżeli będzie pan czegoś takiego potrzebował, to my na pewno nie powiemy, że nie, tak? Bo technicznie jesteśmy na to gotowi, jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast z naszej perspektywy wolimy skupić się na rozwoju rozwiązań dla produkcji, dla magazynu, a nie na budowie integracji z 1000 różnych producentów systemów, tak. Być może wielu uzna, że to jest jakby minus naszego rozwiązania, natomiast no nie można być dobrym we wszystkim, tak uważam. Chcemy się skupić na tych obszarach, które są dla nas kluczowe. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś integracji, jak najbardziej możemy to wykonać. Mamy też 2 integracje takie jak gdyby gotowe. Mamy integrację z fakturownią, bo to jest bardzo fajne, tak możemy sobie zamówić wystawić Mhm. fakturę. Mamy też integrację z Base'em, kiedyś BaseLinka to się nazywało, czyli w zakresie stanów magazynowych, jak produkcja się czegoś u nas kończy, w Base'ie ta magazynowa również się podbija. Natomiast faktycznie jest to często uważane za święty gral. Często pytanie pada, że mamy tam jakiegoś system od jakiegoś producenta i czy jesteś w stanie się zintegrować. Też zdaję sobie sprawę z tego, że czasami klientów przez to tracimy, ale moje podejście jest takie, że chcemy jakby tutaj skupiać się na produkcji, nie? Mhm. Okej, świetnie. Powiedziałeś o takich 3 interesariuszach w projekcie MES. Z jednej strony mamy zarząd, z drugiej strony mamy księgową, finanse i mamy również produkcję. I
w każdym projekcie MES, w którym ja uczestniczyłem, taką kluczową rolę zawsze odgrywał szef produkcji, menedżer produkcji i to on najczęściej jest na tej pierwszej linii frontu i musi przekonać do zmiany, która następuje, swój zespół, a jednocześnie raportować postępy do zarządu. I często widzę, że świetni fachowcy od produkcji nagle muszą stać się ekspertami od zarządzania projektem, psychologami zmiany i chciałbym tutaj poruszyć ten temat krótko. Jakie według ciebie kompetencje poza tymi takimi czysto produkcyjnymi są kluczowe dla takiego menedżera produkcji, by skutecznie przeprowadzić swój zespół przez wdrożenie MES? To jest wszystko prawda, co mówisz i często widzimy, że faktycznie temat wdrożenia jest zrzucany na kierownika produkcji. W mniejszych organizacjach często jest zarząd, kierownik czy tam dyrektor produkcji i pracownicy produkcyjni, tak? No i kto to ma wdrożyć? Przecież nie prezes, więc zrzucają wszystko na kierownika i on często gdzieś tam po godzinach, po weekendach ten system wdraża, idzie to bardzo powoli, no bo trudno go za to obwiniać, ale on ma tyle swoich obowiązków, że nie jest w stanie jeszcze się tym zająć, nie? I to moim zdaniem też jest często przyczyną porażki wdrożeń tego typu systemów albo wdrożeń tylko w jakimś tam częściowym zakresie, no bo po prostu nie ma już sił, mocy przerobowych, żeby to robić dalej. Jeżeli chodzi o kompetencje, moim zdaniem to powinna być osoba, która ma na pewno jakiś autorytet w organizacji i zna poszczególnych pracowników, wie w jaki sposób, jakim stylem rozmowy do nich dotrzeć, tak? Yy, Z każdą rozmową, z każdą osobą gdzieś tam rozmawia się inaczej, inne argumenty padają. Najważniejsze to też jakby pokazać im, że system nie jest za karę, a ma wam pomóc, tak, żeby był mniejszy bałagan, żebyście wiedzieli, co robić. Więc moim zdaniem takie kompetencje oczywiście przywódcze, mm, pewnego rodzaju empatia i wyrozumiałość do tego, że ktoś może czegoś nie wiedzieć, tak, i cierpliwość w tłumaczeniu tego, plus oczywiście jakieś takie kompetencje organizacyjne, no moim zdaniem są tutaj kluczowe do takiego lidera zmian. Mhm. Okej, i jakie w takim razie błędy popełniają najczęściej w trakcie takiego projektu wdrożeniowego i jak starać się tym błędom zapobiegać? No, to jest już też taki temat, który trochę poruszyliśmy, nie? Podejście na zasadzie takiej, że gdy już dostawca Mhm. systemu jest wybrany, system już jest uruchomiony i powiedzmy na tych tabletach, czy na tych komputerach aplikacja się wyświetla, to w zasadzie jest robota zrobiona. No, wręcz przeciwnie, to jest w zasadzie początek Mhm. pracy, bo takie pełne wdrożenie na pewno zajmie i kilka miesięcy, tak? Żebyśmy zaczęli jakby fajne, miarodajne dane z tej naszej produkcji zbierać, no to po prostu potrzeba czasu, żeby tych ludzi przeszkolić, oni będą popełniać błędy i tak dalej, więc trzeba sobie dać po prostu czas, nie? I nie można też oczekiwać od razu błyskawicznych efektów. My po tych 14 dniach faktycznie mówiliśmy o tym, że to jest szybko, ale pokazujemy tylko jakiś wycinek, jakąś namiastkę tego i uwidaczniamy też jakby jakie są problemy w organizacji, które często gdzieś są trochę zamiatane pod dywan, nie? I pokazujemy, jak mało czasu Mhm. inwestując, jesteśmy w stanie szybko już trochę wartości dostarczyć, nie? Natomiast, no, ogólnie rzecz biorąc, w organizacjach kilkudziesięcioosobowych trzeba dać sobie po prostu czas, żeby to wdrożenie zadziałało. Nie ma sensu tutaj się spieszyć. Nie ma sensu też oczekiwać jakichś złotych gór, tak jak powiedziałem, czyli że system rozwiąże dla nas wszystkie problemy, tak? System jest tylko narzędziem, Mhm. umożliwiającym w szybki sposób zbieranie danych i przepływ tych informacji, tak żeby ograniczyć marnotrawstwo czasu na jakieś szukanie przełożonego, tak, czy szukanie zleceń, czy gdzieś tam schematów i tak dalej, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu i żeby ograniczyć takie marnotrawstwo czasowe, nie? Także z mojej perspektywy dwa takie główne problemy. No i jakby trzecia rzecz, no to odpuszczenie całkowicie tematu, czyli jakby sprawa załatwi się sama, tak, i jakby też trochę zbyt szybkie poddawanie się, nie, że coś tam w systemie Mhm. chcielibyśmy mieć inaczej, jest to powiedzmy, nie wiem, 5% całości i jakby, nie, my musimy mieć system dedykowany pisany pod nas, nie? Moim zdaniem nie do końca. Po pierwsze, oczywiście można system dedykowany stworzyć, ale będą to o wiele większe koszty niż w przypadku takiego rozwiązania jak nasze, gdzie
wszyscy nasi klienci się, można powiedzieć, składają finansowo na jedno rozwiązanie. Plus pisanie dedykowanego oprogramowania też wymaga kontrolowania tego software house'u, który nas to wykonuje, także to nie jest tak, że ta firma wejdzie i zrobi idealne rozwiązanie pod nas, tak? Moim zdaniem to będzie podobny wysiłek jak w przypadku wdrożenia takiego gotowego systemu, który jest oczywiście elastyczny, otwarty na zmiany i nie ma sensu jak gdyby szybko się poddawać, zniechęcać i jakby mówić, nie, jakby to rozwiązanie nie jest do końca dla nas, nie? Popracuj nad tym jakiś czas i dopiero wtedy będziesz w stanie wyciągnąć takie jakby miarodajne wnioski, nie? Ja od siebie dorzuciłbym jedną rzecz, o której mówimy zawsze, mówiąc o zarządzaniu zmianą, mianowicie o utrwaleniu tej zmiany. I co mam na myśli? Bardzo często jest tak, że system MES, czy jakikolwiek system zastępuje pewne dokumenty papierowe, dokumenty w Excelu i jeżeli z czasem nie będziemy tych starych sposobów pracy archiwizować, usuwać albo całkowicie eliminować ze struktury firmy, to prędzej czy później znajdą się tacy wytrwali koledzy z pracy, którzy dalej jeszcze w tym swoim starym Excelu tam jakąś tabelkę wypełniają, tak na wszelki wypadek. I później nagle po 18 miesiącach okazuje się, że ta tabelka w tym Excelu dalej jeszcze żyje swoim życiem i dalej jest wykorzystywana do wyciągania bardzo często błędnych wniosków. Dokładnie, całkowicie się z tobą zgodzę. Często jak gdyby firmy podają taki dualizm raportowania, czyli mają 2, nawet 3 systemy. No i tutaj my jakby umożliwiamy też pracę w takim trybie hybrydowym, czyli zamiast paneli meblikowych można wydrukować dalej taką starą papierową kartę pracy i pracownicy mogą tam przez jakiś czas to wpisywać, nie? Więc wtedy często komunikujemy, że przez jakiś czas możemy pracować hybrydowo, będzie być może to więcej pracy, ale w momencie, kiedy upewnimy się, że system jest ok, jest stabilny, wszyscy go rozumieją, uznajemy, że od dnia tego porzucamy papier, porzucamy Excela i robimy wszystko tylko w systemie. Jakby to bardzo, bardzo ważny punkt, który poruszyłeś. Mhm. Okej, wdrożenie się kończy, system działa, pracownicy mają radość z pracy z tym systemem, no ale zarząd pyta, co nam to dało? Jakie konkretne mierzalne KPI wy radzicie śledzić menedżerom produkcji, by mogli na twardych liczbach pokazać zwrot z takiej inwestycji? Móc sobie porównać jakieś KPI, tak, no to musielibyśmy też wiedzieć, jak to wyglądało przed wdrożeniem systemów, żeby mieć do czego to porównywać, nie? Więc możemy sobie porównać chociażby procent zleceń kończonych terminowo. To można z systemu bardzo łatwo wyciągnąć, tak? Więc widzimy, jak wygląda ten wskaźnik terminowości na tle tego, co było wcześniej. Kolejna istotna informacja to też jak gdyby może z punktu widzenia, w jakim stopniu jest system wdrożony, procent zleceń zaraportowanych w systemie względem wszystkich zamówień, które mamy. Te jakby wartości powinny być maksymalnie zbliżone, najlepiej jakby identyczne, tak, żebyśmy wiedzieli, że faktycznie wszystko idzie w systemie, a nie gdzieś jest raportowane na boku i nie mamy na to poglądu, nie? Kolejna rzecz, no jeżeli chodzi o marnotrawstwo gdzieś tam materiału, tak, procent odpadu, które materiały jakby są zużywane w największej ilości, jakie to są koszty, jakie są koszty robocizny, nie? Później kolejne takie wskaźniki, no to uzmysłowienie sobie, ile czasu pracy naszych pracowników, powiedzmy z takiej 8-godzinnej zmiany, jakby jest realnie poświęcony na pracę nad zleceniami, nie? To jesteśmy w stanie sobie z systemu jak najbardziej wyciągnąć i to nam często daje właśnie informacje o tym, jak bardzo efektywna jest praca. Też to się często może różnić między stanowiskami, nie? I jakby kolejna taka Jasne. rzecz to chociażby porównanie sobie dostępności maszyn, tak? Czyli jest, nie wiem, tokarka, tak? Dajmy na to. Tokarka ma założoną dostępność 480 minut na zmianę. No i teraz z tych 480 minut, ile czasu było faktycznie poświęcone na pracę nad zleceniami, nad zamówieniami, a ile czasu tokarka po prostu stoi, nie? Więc takie rzeczy jesteśmy w stanie sobie w bardzo prosty sposób skalkulować. No i to daje nam już pewien pogląd na to,
i właśnie dostarczy nam te dane, które tak potrzebowaliśmy do podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych, nie? No bo bez tych danych po prostu jesteśmy w stanie tylko intuicyjnie operować. Często oczywiście wielu właścicieli prowadzi te firmy po 20, po 30 lat. Ja nie mówię, że to jest całkowite wróżenie z fusów, no ale zawsze twarde dane to twarde dane, nie? Mhm. Jasne. Co w sytuacji, gdy po uruchomieniu coś idzie nie tak? Jak wygląda wasz proces wsparcia i szybkiego reagowania na takie zmiany, które mogą nastąpić po uruchomieniu systemu, na problemy, które ewentualnie są zgłaszane? Bo jednak tutaj na produkcji może zdarzyć się wszystko. Dokładnie tak, my sobie zdajemy sprawę z tego, że system, który wdrażamy, to ogólnie mówiąc nie są żarty, tak? To jest produkcja i tutaj wszystko musi działać poprawnie. I oczywiście bajką byłoby to, gdybym powiedział, że u nas wszystko działa poprawnie i nie dzieją się żadne problemy, tak? I klienci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń, tak? Oczywiście tak się dzieje. Więc mamy zespół wdrożeniowy, tak, który pomaga klientowi jako taka pierwsza linia wsparcia, bo często w aplikacji jakaś opcja jest dostępna, czy tylko trzeba coś przekonfigurować, nie potrzeba to jak gdyby tutaj interwencji działu informatycznego, nie? Więc każdy klient ma swojego opiekuna, do którego firma może po prostu zadzwonić, napisać maila, żeby dowiedzieć się, jak dany problem rozwiązać. Plus, jeżeli okazałoby się, że z samą aplikacją jest coś nie tak, no to tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, zawsze mamy jednego programistę na dyżurze, który jest w stanie do klienta gdzieś tam połączyć się po VPN-ie, tak, czy zalogować na ten nasz po prostu stosowy serwer i zobaczyć, co tam się dzieje i ten problem rozwiązać. Nie? Jakby tutaj dajemy moim zdaniem fajne SLA, no bo zdajemy sobie sprawę z tego, że Mhm. to nie może być tak, że system nie będzie przez pół dnia działał, tak? Stawiamy na bardzo wysoką Oczywiście. dostępność, no bo ten biznes po prostu tego wymaga. No i zarząd takich firm często jak gdyby woli dopłacić więcej, ale mieć święty spokój, a nie rozwiązanie, które stale gdzieś tam się sypie i jest po prostu niewiarygodne. Jakby wiarygodność tego systemu jest tutaj kluczowa. Mhm. To, o czym wspomniałeś, czyli ta praca hybrydowa, czyli umożliwienie pracownikom uzupełnienia danych równolegle również na tych kartach pracy, to też jest pewien sposób zabezpieczenia się przed taką awarią systemu, że coś nagle przestaje działać. Jeżeli oni gdzieś pod ręką zawsze mają taką papierową kartę pracy, to zawsze te informacje z karty pracy mogą jeszcze przepisać do systemu MES, jak tylko będzie on ponownie dostępny. Także to też jest coś na pewno ciekawego, jest to wyróżnik. Nie, dokładnie tak jest, także zawsze mogą gdzieś na papierze sobie to spisać, ale jakby zawsze dążymy do tego, żeby nawet jeżeli coś się wydarzy, żeby system po prostu jak najszybciej wrócił do pełni działania. No niestety czasami jakby każdy, kto działa w branży oprogramowania wie, że mogą dziać się różne nieprzewidziane sytuacje. Też jakby mamy cały dział tak testów, testy automatyczne, które sprawdzają przynajmniej jakby w branży informatycznej to mówi happy path, tak? Czyli mamy podstawową ścieżkę działania, która jest Mhm. jakby krytyczna, tak? Dla funkcjonowania aplikacji. No i mogę powiedzieć, że w tym obszarze nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek mieli jakąś awarię, tak, że nie można było dodać zamówienia, czy operatorzy nie mogliby w ogóle czegoś raportować. O to jakby tutaj bardzo mocno dbamy i staramy się, żeby tutaj nie było żadnych awarii w tym obszarze. Mhm. Okej. Em, Porozmawiajmy sobie teraz troszkę może o przyszłości. Wdrożenie MES to jedno, ale co dalej? Aktualnie rynek zalewany jest hasłami takimi jak przemysł 4.0, przemysł 5.0 również, sztuczna inteligencja czy analityka predykcyjna. I ja osobiście często studzę moich klientów, którzy chcą od razu wdrażać AI. Mimo tego, że nie mają jeszcze opanowanych tych podstawowych danych o produkcji. Porozmawiajmy może o tym, jak wygląda taka realna, pragmatyczna ścieżka rozwoju. Jakie są wasze plany na rozwój Faktory Plus? Czy tutaj skupiacie się na pogłębianiu tych istniejących funkcji, czy może dodajecie jeszcze jakieś nowe, innowacyjne moduły? To jest tak, jeżeli chodzi o te kolejne numerki przemysłów,
Moim zdaniem wiele firm nie ma za sobą jeszcze wdrożonego przemysłu 3.0, jeżeli tak można nazwać ogólną informatyzację. Tak jak tutaj podczas całej naszej rozmowy wspominaliśmy, Excele, papierowe karty pracy. Moim zdaniem też trochę branża przemysłowa jest zaniedbana przez sektor IT. Wiele firm informatycznych, tak mi się wydaje, nie chciało mieć kontaktu z branżą przemysłową, bo wiedzieli, że to są trudne tematy. Woleli robić aplikacje gdzieś tam dla sektorów finansowych, bankowych i tak dalej. Być może tam było po prostu prościej, może były też większe pieniądze. Trochę się to zaczyna zmieniać, między innymi dzięki takim firmom tutaj jak nasza. Także pojawiają się jakieś nowe rozwiązania i miejmy nadzieję, że coraz więcej firm będzie dostrzegać potrzebę jakiejkolwiek informatyzacji, żeby w ogóle zebrać dane, tak? No bo tutaj wspomniałeś o temacie AI. AI bez danych nie zrobi nic. Więc no, musimy zacząć najpierw od podstaw, żeby później na te narzędzia, które mamy podstawowe do zbierania danych, nałożyć jakieś duże modele językowe, które będą potrafiły na podstawie tych danych wyciągać dla nas jakieś wnioski. I my też ogólnie chcemy pójść w tym kierunku. Znaczy, mamy jeszcze parę takich tematów, jak planowanie produkcji, które chcemy lepiej zaopiekować niż to, co mamy w tym momencie do zaoferowania. Natomiast największy nacisk chcemy położyć ogólnie na dane. Na to, żeby generować więcej raportów i żeby też użyć narzędzi AI-owych do usprawnienia interfejsu i wyciągania pewnych danych w prosty sposób, plus pewnego rodzaju automatyzację, tak? Mniej klikaniny, więcej jak gdyby sterowania być może głosem, tak? Do tej aplikacji i tutaj chcemy jakby w tym kierunku pójść, żeby aplikacja była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkowników. Moim zdaniem polski przemysł powinien mocno patrzeć na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mają podobne problemy, które ma sektor przemysłowy w Polsce. Tam generalnie no, jakby cały przemysł został przeniesiony do Chin. Trwa odbudowa tego przemysłu, natomiast Amerykanie zdali sobie już sprawę z tego, że nie są w stanie konkurować jakby w mocach produkcyjnych, tak, gdzieś tam w sile roboczej i chcą zaprząc AI i informatyzacji do tego, żeby taki pojedynczy pracownik produkcyjny, gdzieś tam jakiejś walcowni czy stalowni w Stanach był w stanie być kilka razy bardziej efektywny niż taki pracownik u ich głównego konkurenta, czyli w Chinach. I pojawiły się takie firmy jak Palantir czy Anduril, które bardzo mocno stawiają na to, żeby zbierać dane z tych wszystkich systemów ERP, systemów MES, które zostały już gdzieś tam wcześniej zaimplementowane i na tej podstawie dawać prezesowi czy zarządowi informacje, wskazówki na takim wysokim poziomie biznesowym, jak powinniśmy działać. Nie na takim poziomie operacyjnym, że tam jakaś maszyna źle działa, bo ich jakby nie interesuje na tym poziomie, tak? Oni chcą wiedzieć, czy, nie wiem, zmienić dostawcę z kraju takiego na taki, żeby skrócić łańcuchy dostaw, czy dokupić 100 nowych maszyn, czy nie wiem, czy zrobić coś jeszcze innego. I to jest też kierunek, w którym my chcemy dążyć. Oczywiście nie w takiej skali jak Palantir, bo to jest rozwiązanie, mówię o rozwiązaniu Foundry, tak? które ta firma wytwarza, to jest rozwiązanie wielkich korporacji, zatrudniających dziesiątki tysięcy pracowników. Ale moim zdaniem rozwiązania ogólnie informatyczne, szczególnie dla przemysłu, powinny pójść w tym kierunku, żeby w dobry sposób wykorzystać zebrane dane, nie? Bo do danych możemy mieć dostęp, jakich chcemy. Możemy z maszyn zbierać przestoje, awarie, tak, jakieś tam prędkość maszyn i tak dalej. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Tylko później w tym ogromie danych trzeba się odnaleźć i wyciągnąć jakieś wnioski. Więc my też chcemy w oparciu o te dane, które już zbieramy, pokazywać lepsze raporty i dawać właśnie pewnego rodzaju rekomendacje z poziomu systemu, jak powinniście działać. To jest taki jakby kierunek dla nas na przyszłość. No również przy wykorzystaniu AI, bo to narzędzie się do tego dobrze nadaje, żeby pewne zbiory danych obrabiać i jakby interpretować na jakieś tam konkretne decyzje biznesowe. Nie?
Świetnie. Na chwilkę mieliśmy podróż za ocean, ale patrząc na nasz rynek z szerszej perspektywy, jakie trendy w cyfryzacji produkcji będą miały największy wpływ na konkurencyjność małych i średnich firm w Polsce w ciągu najbliższych, powiedzmy, 5 do 10 lat? Jakie są twoje obserwacje tutaj? Moim zdaniem im szybciej taka firma gdzieś tam powiedzmy z tego sektora MŚP wejdzie w ogóle w informatyzację, czyli porzuci te Excele i przestanie się bać tego typu rozwiązań, albo przynajmniej zacznie próbować z czymś, tak? No bo wdrożenie naszego oprogramowania to nie są jakieś gigantyczne koszty, tym dla tej firmy lepiej, tak? Konkurencja będzie coraz większa, również konkurencja z zagranicy, która jest w stanie, powiedzmy, swoim pracownikom płacić mniejsze stawki niż polskie firmy produkcyjne. Widzimy presję płacową, jest to mniej więcej 8-9% rok do roku. No i trzeba już szukać tych oszczędności, tak? Oczywiście pracownicy muszą dobrze zarabiać. Kończy się już taki model, gdzie byliśmy podwykonawcą, głównie dla gospodarki niemieckiej i byliśmy w stanie konkurować tanią siłą roboczą. Więc my ogólnie jako polski przemysł musimy poszukać trochę innego modelu dla siebie, nie? Moim zdaniem informatyzacja, która pociągnie za sobą optymalizację procesów i uporządkowanie swojego tego własnego podwórka, to jest ten kierunek, nie? Do tej pory z punktu widzenia zarządu, jeżeli kasa z przychodów się zgadzała, no to nikt za bardzo nie chciał tam przyglądać się temu, co się dzieje na dole, tak, tam powiedzmy 1 000 000 w tą czy w tamtą, jeżeli się zgadza na koniec wynik, jest okej, nie? W dzisiejszych czasach ten milion już może być na wagę złota, nie? Więc moim zdaniem wejście w informatyzację na etapie takim, kiedy firma jest stabilna, nie wyszło tam jeszcze do żadnych pożarów, jest najlepszym rozwiązaniem, które możemy zrobić teraz, nie? Bo później często wydarzą się już jakieś złe rzeczy, szukamy rozwiązania w pośpiechu, podejmujemy często nieracjonalne decyzje o wdrożeniu jakiegoś rozwiązania, które nie do końca się sprawdzi, no i jesteśmy znowu rozczarowani. Po raz kolejny wydaliśmy kupę kasy na jakaś ERP, na jakiś system i znowu nie działa, nie? I jakby w ogóle jesteśmy w stanie rzucić całą tą informatyzację po ścianę i jakby no, jesteśmy zdesperowani. Więc podejście teraz, kiedy jest dobrze, a nie kiedy jest źle, rozpoczęcie wdrażania tego typu systemów, a przynajmniej przygotowanie się do tego i wdrażanie tego spokojnie, a nie na wariackich papierach. Nie? Świetnie. Słuchaj, przeszliśmy przez całą drogę. Od bólu, który skłania do zmiany, przez wyzwania wdrożeniowe, aż po spojrzenie w przyszłość. Ja na koniec każdej konsultacji staram się mojego klienta zawsze zostawić z taką jedną kluczową myślą i spróbujmy dzisiaj też w ten sposób podsumować naszą rozmowę. Gdybyś miał dać jedną taką najważniejszą radę szefowi produkcji, właścicielowi firmy, to jaka byłaby to rada? Zakładamy, że ten właściciel firmy właśnie w tej chwili waha się, czy rozpocząć projekt wdrożeniowy MES. Wydaje mi się, że nie wymyślę tutaj nic szczególnego, że bez złotej myśli. Wróciłbym do poprzedniego punktu, tak? I bym jeszcze raz to podkreślił, że im szybciej zainteresujemy się tego typu rozwiązaniami, tym dla nas lepiej, nie? Nie ma sensu za bardzo tego odwlekać. Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, moim zdaniem, jeżeli chcemy być fajną, konkurencyjną firmą, dobrze płacić pracownikom, fajnie się rozwijać, no to musimy po prostu iść w informatyzację, na początku jak gdyby taką tradycyjną, później gdzieś tam już czeka za rogiem AI, tak, te rozwiązania będą coraz szerzej stosowane, no i jeżeli po prostu nie zaczniemy tego implementować, no to może być taka sytuacja, nikomu tego oczywiście nie życzę, że z roku na rok będzie coraz gorzej, tak? Będą coraz gorsze marże, konkurencja wyposaży się już w takie narzędzia, no i po prostu będziemy gdzieś tam pomału, nie mówię, że to się stanie oczywiście z dnia na dzień, ale będziemy coraz mniej konkurencyjni, zaczniemy się gdzieś tam po prostu staczać w dół. Plus tak jak mówię, konkurencja też spoza Polski również nie śpi, polski rynek jest bardzo, bardzo atrakcyjny, więc no radziłbym jak gdyby pójść w tym kierunku. Oczywiście trochę mówię to z perspektywy dla mnie, jakby to jest korzystne, tak, żeby ludzie interesowali się takimi rozwiązaniami. Natomiast to już w oderwaniu od tego, czy nasze rozwiązanie, czy jakieś inne, bo są różne fajne programy na rynku. Natomiast moim zdaniem trzeba w takiej organizacji kilkudziesięcioosobowej
50-60 osób, to już jest ostatni gwizdek, żeby coś takiego zacząć wdrażać. Oczywiście nie mówię, bo mamy też klientów, którzy mają firmy kilkuosobowe i też już chcą jak gdyby być innowacyjni i takie rozwiązania wdrażać. Być może w takich firmach faktycznie da się jeszcze trzymać wszystko w głowie prezesa i zarządzać tym jednoosobowo, robić taki mikromanagement. Natomiast już w większych organizacjach się nie da tego robić. No i potem co rusz gdzieś tam otwieramy szafę i wypada z niej trup, nie? Więc no to jest taka moja rada, żeby po prostu tematem się w ogóle zainteresować, żeby uczestniczyć w konferencjach. Jest coraz więcej tego materiału w internecie, na YouTubie, więc przede wszystkim zmiana gdzieś tam mentalna, tak, żeby sobie uświadomić, że prędzej czy później nas to po prostu czeka. Okej. I na koniec, gdzie nasi słuchacze, którzy być może odnaleźli w tej rozmowie problemy własnej firmy, mogą znaleźć więcej informacji o Was i być może przetestować także Factory Plus? Tak, zapraszamy na naszą stronę Lizixtel. Mam nadzieję, że gdzieś tam, Jacku, link do strony będziesz mógł w opisie tego nagrania na dole wkleić. Tak jak Jak mówię, najbardziej. działamy w ten sposób, że mamy wdrożenie pilotażowe, tak, przy jakichś tam ograniczonych kosztach, żeby przekonać się, czy to rozwiązanie, które proponujemy, sprawdzi się w Waszej organizacji. Nie chcemy, żebyście tutaj Państwo inwestowali w jakieś długie umowy, duże koszty w coś, czego nie jesteście pewni. Zachęcamy też do oglądania naszego kanału na YouTubie IT w produkcji. Zachęcamy również, Jacku, do oglądania Twojego kanału. Również bardzo wartościowe treści można tutaj znaleźć. No i tak jak wspominałem, nie? W ostatnim punkcie trzeba jakby tematem się po prostu zainteresować. Czy to będzie nasze rozwiązanie, czy jakieś inne. Jakby są w Polsce firmy, które robią to dobrze, więc zachęcam do edukowania się w tej materii. Świetnie. Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę. Było super. Dziękuję również. Pozdrawiam. Do usłyszenia.